Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Na imię mam Zbyszek. Na dzień dzisiejszy jestem wolontariuszem na Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei w Białymstoku zajmuje się osobami w kryzysie bezdomności i Pan pomaga przy opiece nad takimi ludźmi. No, między innymi. Raczej jeżeli chodzi o moją osobę, bardziej jeżeli chodzi o kościółki. Kościółki, czyli takie gospodarstwo treningowe, no, powiedzmy, gdzie ludzie mogą szukać motywacji, uczyć się tego, jak na powrót stanąć na nogi, ale kiedyś Pan sam był taką osobą, która nie miała dachu nad głową. No, był okres w moim życiu. Na dzień dzisiejszy to już jest 2 lata i 4 miesiące, jak przybywam na ośrodku. No, trafiłem jak każdy tutaj. Każdy ma swoją historię. Moja historia na pewno jest, wcale się nie różni od historii pozostałych. No, po prostu miałem okazję stanąć na nogi, coś popracować nad sobą. Jakby to powiedzieć, dojrzeć bardziej emocjonalnie. Teraz sobie jakieś, mówię, cele postawić życiowe. Pan już trochę życia przeżył. Ile Pan ma lat? 55. Powiedzmy tak kolokwialnie, 18 lat mam, a 38 doświadczenia. Czyli to żart, oczywiście. To jest żart, ale to jest jakiś podział taki? Nie, po prostu mówię, no troszkę czasu potrzebowałem do tego, żeby, mówię, bardziej dojrzeć do swoich lat. Co w sumie się na nie nie czuję. No, czuję się raczej, jeżeli chodzi o duszę, młodo. No ale mówię, jakoś sobie w głowie zacząłem układać. No, mówię, są jakieś inne priorytety. Mówię, dla mnie skończyła się też i bezdomność, bo mówię, na dzień dzisiejszy ja mam mieszkanie. A jestem na ośrodku tylko z jednego powodu, który znają tutaj, mówię, pracownicy, bo jest to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Ja w tej chwili jestem, można powiedzieć, bardzo niski budżet. Czekam, żeby też zostać tutaj zatrudnionym. Tak jak mówiłem wcześniej, że jako instruktor praktycznej nauki zawodu. Jakiego zawodu? Z jakiego zawodu? No na kościółkach, po prostu na kościółkach. No, bo ja nie wiem, jak to nazwać. No, ja jestem po szkole mechanicznej, mam średnie, ale mówię, no niestety mechaniczne. Tam bardziej zajmujemy się, wiadomo, zwierzętami, powiedziałbym coś w ramach takich jak agroturystyka. Ale też jest mnóstwo prac, które naprawczych i tak jak na dzień dzisiejszy, no wiadomo, powstają też nowe budynki. Pani Ela ma też nowe pomysły, także mówię, Ela, prezes stowarzyszenia. Także mówię, no są potrzebni też ludzie myślący, którym pani prezes może zaufać i może na nich liczyć. Pan powiedział, że od ponad 2 lat nie jest osobą w kryzysie bezdomności, bezdomną. No, dopóki jestem tutaj na ośrodku, to można tak powiedzieć. No, ja powiedzmy, że od początku tego roku to mógłbym powiedzieć, że nie jestem już osobą bezdomną. A długo Pan nią był? No, ponad 2 lata. Bezdomną? Osobą bezdomną. A nie, jak trafiłem na ośrodek. Bezdomną troszkę dłużej. Fakt, że nie tak jak tutaj niektórzy weterani, bo u mnie akurat bezdomność to była, powiedzmy, że to było rok czasu. Tylko rok czasu na ulicy. No mówię, no troszkę już, mówię, akurat był okres już
No chłodno, wiadomo, okres jesienny, październik, końcówka października. No niestety spanie po pustostanach, ewentualnie w śmietnikach, to już wtedy nie miało racji bytu. Nie wiem, coś mnie tknęło po prostu, że chyba trzeba z tym skończyć. Szukałem różnych ośrodków. No niestety miałem problem, dlatego że w momencie, kiedy starałem się dostać na jakikolwiek ośrodek, nie byłem tutaj, powiedzmy, mieszkańcem Białegostoku. W ogóle nie pochodzę z Białegostoku, bo pochodzę z województwa łódzkiego. Także jako osoba spoza, no niestety nie mogłem się dostać. Odmówiono mi w paru ośrodkach. Nie wiem, ktoś dał mi namiary tutaj na ośrodek, tutaj na Grunwaldzkiej. No i tak się znalazłem. A co się stało takiego w pana życiu, że już w takim wieku dojrzałym wylądował pan na ulicy? Oj, to jest długa historia. W sumie bym skłamał, gdybym powiedział, że w tej chwili jest mi o tym ciężko mówić. Na pewno do tego doprowadziła też śmierć żony. Ja nie mogłem sobie, powiedzmy, poradzić ze swoimi emocjami. No i najprostsza droga to była ucieczka w alkohol. No alkohol raczej nic mi w życiu nie pomógł, wręcz przeciwnie. Zrujnował moje życie. Starałem się później tą pustkę wypełnić. Mówię, to była na siłę szukana miłość, która nie wychodziła. Też z mojej miejscowości wyjechałem do Szczecina. Mieszkałem tam ponad 4,5 roku. Też się nie udało. Później znowu na powrót wróciłem w rodzinne strony. Ale to już po śmierci żony? Tak, tak. A żona kiedy umarła? No, minęło 8 lat już. Jak Jak miała będzie teraz jak, w marcu. jak miała zmarła. na imię? Małgorzata. Długo byliście małżeństwem? No w sumie 15 lat. Dzieci? Nie mamy dzieci. Ja mam z pierwszego małżeństwa, mam córkę. To była moja druga żona. Mówię, życie mi się po prostu układało. Tak jak zawsze to ja powtarzam, że poczułem się tak, jakbym Boga za nogi złapał. Spotykając Małgorzatę? Spotykając Małgorzatę. Ciężko jest znaleźć naprawdę taką kobietę. No mówię, układało moje życie się, można powiedzieć, rewelacyjnie. No niestety. Widocznie nie było praca? pisane. Była praca? Była praca. Pracowaliśmy oboje. Tak, nie było problemów, mówię. To można powiedzieć, że to była sielanka. Własne mieszkanie? Nie, mieszkanie w bloku żeśmy mieli. Fakt, że własnościowe. Później mieszkanie żeśmy sprzedali, wyprowadziliśmy się na wieś, do domku. No a później się wszystko posypało. A co się stało ze zdrowiem Małgorzaty? No, to jest, dziwna rzecz, rak trzustki. Każdy by powiedział, bo ci, co nadużywają alkoholu. Nie, to jest nieprawda. Osoby, które, mówię, nawet stronią od takich, mówię, używek i też mogą, mówię, popaść w taką chorobę. Mówię, nie trwała długo, bo to, mówię, było 2,5 miesiąca, ale to było najgorsze 2,5 miesiąca w moim życiu. Bo to jako mężczyzna trzeba było udawać twardziela, jeździć do szpitala, być twardym, przychodzić do domu, być twardym, a jak przychodził wieczór, pora snu, no to wtedy człowiek się dopiero rozklejał. Także praktycznie, mówię, po śmierci straciłem sens życia. Wszystkie codzienne czynności to były po prostu wykonywane, to jest, mówię, jakbym powiedział, automatycznie. Nie było tego robić dla kogo, nie miałem celu po prostu. A później, mówię, może to była ucieczka, szukało się, mówię, żeby tą pustkę w sercu, mówię, wypełnić. Mówię, nieodpowiednie związki, mówię, troszkę też, mówię, przeszedłem przez to. No i tak wylądowałem w Białymstoku i też poznałem tutaj pewną osobę, ale powiedzmy, że... Ale jeżeli możemy jeszcze wrócić, bo Małgorzata umarła i co, zostawił pan ten domek na wsi? Tak. Domek był po prostu sprzedany. Pan sprzedał? Tak. Jaki miał pan wtedy plan na siebie? Żadnego. Żadnego, szczerze mówiąc. Ja wróciłem... A dlaczego pan sprzedał ten dom? Jakby to teraz powiedzieć, żeby mądrze powiedzieć. Ten dom był tylko domem. W nim nie było życia. Tak powiedzmy. I szczerze mówiąc, wszystko przypominało mi ją. Może od tego chciałem uciec.
Dom był sprzedany, po prostu wróciłem z powrotem do rodziców. Ja nie miałem po prostu sensu, żeby w tym domu siedzieć. Także no, w ten sposób się skończyło. To raczej mówię, nie wiem, może z latami by się to zmieniło, ale mówię tak na bieżąco, mówię. I tam też była praca? Trzeba było zostawić pracę? Nie, ja miałem tak, że, bo to tam wioska była niedaleko od miasta, to mówię chyba raptem było chyba 7,5 kilometra. Ja pracowałem w swojej rodzinnej miejscowości, także mówię, z tym nie było problemu. Jako mechanik? Nie, ja w swoim zawodzie nie pracowałem. Nie miałem takiej okazji. Po prostu szkoła była... Skończyłem nie z entuzjazmem, bo mówię, miałem inne trochę plany, które pokrzyżowała mi moja mama. No, jako nauczycielka. No, ja w ogóle zdawałem egzaminy do liceum plastycznego, ale się okazało, że miejscowość Częstochowa jest 38 km od mojej rodzinnej miejscowości, że nie ma internatu, więc mama zadecydowała, że nie będę dojeżdżał. I tak wylądowałem w technikum mechanicznym. Wbrew sobie. Wbrew sobie. Skończyłem, jakoś zdałem maturę, później pierwsze małżeństwo. Tak jak to ktoś śmiesznie powiedział, no mówię, zaczęliśmy się bawić w pieluchy, bo był też dzieciak, więc dalsza nauka, nie wiem, czy nie było ochoty, albo nie było czasu. Może nie było mobilizacji, no mówię, zbyt wiele zajęć. Miałem okazję, gdy rozeszłem się z pierwszą małżonką, namawiała mi koleżanka, żebym dalej kontynuował naukę, iść na Politechnikę, no ale ja jej wytłumaczyłem wprost. To nie jest mój kierunek zainteresowań. To jaką pracę pan wykonywał? Mówiąc szczerze, bardziej mam praktykę jako stolarz niż jako mechanik. No, pracowałem po prostu w nie swoim zawodzie. No. Dlatego mam możliwość też trochę tutaj pomóc. No. Mówię w tym kierunku, bo niestety ten ponad 8 lat pracy u stolarzy, no jakieś, mówię, doświadczenie człowiek zdobywa. Wiem bynajmniej co do czego. No, dlatego mówię, no może akurat pani Ela, czyli pani prezes, może akurat w tych aspektach na mnie liczyć. No. I wrócił pan do rodziców, ale co tam długo też trudno było zagrać miejsce? Poznałem tutaj kobietę, ale mówię, to są właśnie takie tak zwane, mówię, internetowe, mówię, znajomości. Przyjechałem tu do Białegostoku, no ale no, mówię, sam jestem sobie winny, ja nie szukam, tak jak inne osoby, winnych wokół. Trzeba najpierw spojrzeć na siebie albo w głąb siebie. Po prostu zmarnowałem to, bo wybrałem alkohol. Za dużo sobie popijałem. Tak jak wszyscy się tłumaczą, ja też byłem pewny, że ja nie mam problemu z alkoholem. Że dla mnie jeden drink, ewentualnie jeden kieliszek bądź piwo to jest wystarczające i mam nad tym kontrolę. Nie ma nic bardziej mylnego. A wcześniej, jak pan był w związku z panią Małgorzatą, to nie było problemu z alkoholem? Nie, ja nie widziałem problemu. Bo to mówię, przede wszystkim mówię, no wydaje mi się, że tak jak mówił tutaj pastor Marcin, że alkohol jest dla ludzi. I ja z tego założenia wychodziłem, bo po prostu były pewne granice. Można było się napić, mówię, piwa po pracy, ewentualnie jakiegoś drinka, bądź jakieś dobre wino, nawet do obiadu, ale wiedziałem, że w pewnym momencie jest basta. No mówię, a później to coraz częściej tą taką niewidzialną granicę przekroczyłem. To było już, mówię, picie na tak zwany umór. Dla mnie było, mówię, alkohol był ważniejszy niż kobieta, u której mieszkałem, bo mieszkałem u niej 1,5 roku. No i mówię, dlatego się tak skończyło. No. Miałem wybór prosty. Albo ona, albo alkohol. No. Jeżeli ja wybrałem alkohol, tak się wszystko skończyło i wylądowałem na ulicy. Już swoje strony rodzinne, przepraszam, nie wracałem, tylko zacząłem chodzić po Białymstoku. No. I od tego się zaczęło. Jak się czuje człowiek, który z dnia na dzień traci właśnie dach nad głową, a już tyle w życiu przeszedł, co pan? Powiem panu szczerze, w tym momencie się nie myśli. Jeżeli się ucieka w alkohol i jest się cały czas pod wpływem alkoholu, to jak to mówią kolokwialnie, głowa się cieszy przez całe dnie,
Bo wiadomo, że tylko wstać i znowu coś się napić, to mówię, pierwsze dni to wiadomo, że można więcej wypić. No następne niestety już przy braku pożywienia, tylko się pije, no to już dużo człowiekowi do szczęścia nie jest potrzebne. Wiadomo, że rano się człowiek budzi z problemami, z kacem i mówię, te problemy wcale nie są mniejsze, a wręcz przeciwnie, jeszcze narastają, więc znowu trzeba je zagłuszyć alkoholem. A co mnie skłoniło, że po prostu z tego zrezygnowałem? Może przypomniałem sobie, że czasami warto jest usiąść w samotności. Zrezygnowałem z towarzystwa. I to chyba była ta chwila, kiedy dało mi coś do myślenia, że chyba nie jest tędy droga, bo jestem na równi pochyłej. Stoczyć się mogę do samego końca. Nie wiem, czy jakaś siła wyższa. Po prostu mówię, no ostatnia moja noc w śmietniku na Sienkiewicza, zimna, nie powiem, że ciepła, bez alkoholu. I coś mi podpowiedziało, że chyba trzeba coś z tym zrobić. Z sobą przede wszystkim. No pierwszy krok, najbliżej miałem do Caritasu, niestety. Tam nie miałem takiej okazji, choć po czasie się dowiedziałem, że ich obowiązkiem było chociaż przyjąć mnie na jedną noc. Jako osobę spoza Białegostoku. Zapukał pan do Caritasu. Tak. Tam dostałem namiary na dwie instytucje, czyli na ogrzewalnię na Kolejowej. To znałem ją ze słyszenia, co tam jest. Mówię, to też nie jest dla mnie miejsce, bo wpadnę z powrotem w to samo bagno, z którego próbuję wyjść. No i drugi adres była Grunwaldzka. I przyszedłem tutaj. No pamiętam jak dziś. Był październik, nie powiem dokładnie. To mówię, no to już w tej chwili będzie, w tym roku by były 3 lata, no a tak jest ponad. To 19:30, tę godzinę pamiętam. Dyżurny mnie przyjął, trzeźwego. I tak zostałem. A jak wyglądało życie na tej ulicy? No bo to, co pan powiedział o tym śmietniku przy Sienkiewicza, to przerażające, ale pamięta pan też swoją pierwszą noc pod gołym niebem? Pierwsza noc pod gołym niebem? To wtedy to miałem jeszcze kolegów, bo miałem jeszcze troszkę pieniążków, więc wtedy kolegów się mnóstwo znajduje. No to mówię, było były fajnie. te pieniądze ze sprzedaży domu? Między innymi. Także mówię, no fajnie, no kolegów się miało, także nie myślało się w ogóle, gdzie będziemy nocować. Mówię, co to, jak można całą noc przecież pić. Tylko w jakimś takim ustronnym miejscu, żeby oczywiście policja nie zgarnęła. Może się nie chwaląc, ale nie miałem do tej pory jeszcze, mówię, takiej historii, żebym wylądował na izbie wytrzeźwień. No tak, spisany byłem raz, dostałem mandat za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, ale bynajmniej, mówię, na wytrzeźwiałce jeszcze nie wylądowałem, za co komuś dziękuję. Mówię, zawsze znalazło się jakieś ustronne miejsce, ewentualnie pustostan. Tam mówię, no jak były pieniądze na alkohol, to nie myślało się o nocowaniu. Kiedy się skończyły, wtedy się robił problem. Mówię, to nie jest sztuka się napić, sztuka jest taka, żeby pomyśleć, czy będzie się miało w tym dniu gdzie przenocować, ale to zawsze się myśli w odwrotny sposób. To częściowo gdzieś do kolegów pan też chodził, tak, na noc? Nie, no koledzy mieli jakieś tam, mówię, swoje miejscówki, no bo troszkę dłużej byli na ulicy, więc no, to nieraz po prostu tak na doczepkę byłem, no, bo to wtedy były klatki, tu mówię, nieraz trafiło się też w pobliżu, jak był Kaufland, to był taki kontener na papier, na te ich kartony. Był też niezamykany, można też było się tutaj dostać, mówię, w kartony sobie fajnie się ułożyć, mówię, zawsze było cieplej. No jak zaczęły się ciepłe dni, to pod chmurką też było spanie, bo co to za problem. No jak człowiek nie pije, to nie myśli. Myśli się tylko, jak skombinować na alkohol, jak już braknie pieniędzy. A jak pan kombinował? No tradycyjnie, no, kolokwialnie, na pandata, jak to wszyscy mówią, no pod sklepami. I ludzie Wymyślało dają? się historyjki. Ludzie dają? Nie, powiem panu szczerze, panie Piotrze, że zasada jest taka.
Najlepiej powiedzieć szczerze, bo jak się kłamało, wymyśliło się historię, że jestem osobą bezdomną, jestem głodny, chciałbym coś zjeść. Zdarzało się, że ktoś dał, ale częściej odmawiali. Najczęściej było takie, że weź się za robotę, nie żebraj tutaj pod sklepem, ewentualnie mówi, ja ci nie kupię jedzenia, bo to jedzenie zaraz do kosza wyrzucisz. Mówi, potrzebne wam jest napicie. No ale zdarzały się osoby, które faktycznie, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, że okazały serce. No akurat w dniu dzisiejszym powiem, że tak, okazały serce, bo było tak, że nawet taki pan potrafił 2 pełne reklamówki jedzenia nam dać. Było nam to jedzenie potrzebne. Chociaż myśleliśmy o czym innym. A jak już jeszcze dorzucił do tego 20 zł, że jest nam zimno, żeby sobie coś kupić, no to wiadomo, przecież wiedział, o co chodzi. Mówię, no najszybszym, mówię, zdobyciem to powiedzieć wprost, że ma się kaca, chce się wypić i ludzie dawali bardziej za szczerość. Ale doradzali na przykład, słuchajcie, pójdźcie do takiego ośrodka, pójdźcie pod ten adres, Nie tam dostaniecie pomoc. się. Nikt tak nie potrafił Nie zareagować. spotkałem się, nie było żadnej osoby, która by powiedziała w ten sposób. To nie wiem, czy znieczulica, może takie jest, mówię, panuje takie, mówię, przeświadczenie, że bezdomny musi być brudny. Nie będę tam się wyrażał jeszcze. No wiadomo, o co chodzi. Zarośnięty, śmierdzący to jest osoba bezdomna. Akurat mówię w moim przypadku i kolegi, bo chodziliśmy sobie tak we dwóch, w miarę byliśmy czyści. Jest ta możliwość, bo mówię, ja na początku o tym nie wiedziałem. Później dowiedziałem się, że istnieje taka instytucja jak Eleos, że można iść się wykąpać, zjeść ciepły posiłek. Przy kościele farnym w okresie, jak jest już zimno, też można zjeść posiłek. Siostry, które są tam w pobliżu, że są zawsze o 17 jakieś kanapki, ewentualnie zupa. Także mówię, powiedzmy, byłem ubrany tak jak w dniu dzisiejszym, więc ktoś spojrzał na mnie od stóp do głowy i powiedział, ty jesteś człowiekiem bezdomnym? No mówię, to takie jednak przeświadczenie panuje, że bezdomny musi być jednak brudny i zarośnięty. Nikt nie wierzył, no to było, że weź się do pracy. A kiedykolwiek wcześniej gdzieś pan tak się zastanawiał, że coś takiego może się panu przytrafić? Jak miał pan małżeństwo, jak miał pan ten dom, gdzieś pan myślał? Chyba Kurczę, jak coś ze zdrowiem będzie nie tak? Nie. Bynajmniej nic takiego nie pamiętam. Nawet to mi do głowy coś takiego nie przychodzi. Nie pomyślałem o tym, że może coś takiego się zdarzyć. Ja właśnie rozmawiam z państwem tutaj w ośrodku Ku Dobrej Nadziei. Też między innymi po to, żeby uświadomić ludziom, naszym widzom, słuchaczom, że to może spaść na każdego. Że każdy z nas może być tam, gdzie Pan był, na ulicy. Też kiedyś zajmowałem się historią takiej pani, którą córka wyrzuciła z mieszkania i ona pod blokiem w samochodzie spała. I też kto by mógł pomyśleć, masz swoje nawet mieszkanie, prawda? I możesz je stracić. U Pana to była śmierć żony, tym takim punktem. Ale udaje się Panu jakoś ten cel, sens życia odnaleźć? Czy już ma Pan ten sens? Czy to mimo wszystko nadal gdzieś jest jakaś ta pustka? Nie, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć śmiało, że odnalazłem cel w swoim życiu. Mam cel. I mówię, jest związany między innymi tutaj z ośrodkiem. Się wydaje, że to naprawdę, że ktoś z zewnątrz stwierdzi, że to nie, bo to jest tylko, to nie jest, że jakaś pomoc, bo piją dalej, bo z tego nie chcą wyjść. A to właśnie najpierw musi się wszystko poprzestawiać w głowie. Musimy dojrzeć do jakiegoś, mówię, momentu, że coś osiągnąłem i chyba jest najwyższa pora, żeby cel sobie, czy poprzeczkę postawić jeszcze wyżej. Tak jak mówię, że pani Ela, czyli pani prezes stowarzyszenia, wyszła do mnie z taką propozycją, czy nie chciałbym tutaj pracować. I miałem na to w sumie dzień na zastanowienie. No ja powiedziałem w tym samym dniu, że tak. Mówię,
Zawsze się śmieję, że człowiek jest zwierzęciem stadnym. A mówię, ja mam taki charakter, że nie potrafię zmieniać, powiedzmy, nie potrafiłem zmieniać pracy tak jak co niektórzy skarpetek. To jest kwestia tak, przyzwyczajenia. Mówię, zna się już tutaj ludzi, zna się wszystkie ścieżki. Tak jak mówię, na chwilę obecną nie jestem traktowany jako osoba podopieczna, tylko jako kolega z pracy. Dano mi to, mówię, wyraźnie do zrozumienia, żebym sobie teraz ten swój tok myślenia przestawił na te tory, że jestem kolegą, nie podopiecznym. Mogę powiedzieć tak, jest mi niezmiernie na pewno miło, że obdarzono mnie takim zaufaniem. I z mojej strony nie chcę tego zaufania nadszarpnąć. Dlatego też mówię, mogąc wyprowadzić się już do swojego mieszkania, zostaję na ośrodku tylko z jednego powodu. Tam zostaję w 4 ścianach. Ja jeszcze nie mogę na dzień dzisiejszy w 90% czy w 100% zagwarantować, że przyjdzie teraz sobota, niedziela, czyli dzień wolny od pracy, samotność, czy czasami po godzinie, czy po 2, mój rozum, czy mój mózg nie zacznie wysyłać sygnałów, że trzeba coś z tym zrobić. Więc co robić? Zamiast wyjść na spacer, to może się udam do sklepu. Ja nie jestem tego pewny i tutaj wszyscy pracownicy też są tego świadomi, bo ja to zawsze powiedziałem. Dobrze wie też na ten temat pani Ela, bo mówię, dla mnie nie jest najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy bez pracy żadnej. No dlatego się nauczyłem cierpliwości, bo ja skończyłem CIS w ubiegłym roku. CIS, czyli? Czyli Centrum Integracji Społecznej, bo tak byłem zatrudniony. To jest zatrudnienie, wiadomo, socjalne. I to mówię, to było już chyba początek listopada, kiedy skończyłem CIS. Czyli listopad, grudzień, styczeń, luty, teraz już mamy marzec. Uczę się cierpliwości. I tej cierpliwości się nauczyłem. Cierpliwie czekam, kiedy zacznę pracować. Dlatego między innymi pani Ela zgodziła się też na to, że pomieszkuję tu jeszcze na noclegowni. Ale tutaj też mówi pan właśnie o tej samotności i to chyba też jest ten klucz do wielu problemów. No na pewno. Które nas wszystkich mogą dotknąć. Mając taką wiedzę, to doświadczenie, które już pan nabył, i też mając obok siebie ludzi, którzy tkwią w tej bezdomności, co mógłby pan powiedzieć ludziom, którzy nie chcą być obojętni wobec czegoś takiego cierpienia? Jak mamy reagować? Jak wyciągać rękę z pomocą do człowieka, który jest osobą uzależnioną, bezdomną? Jak do niego dotrzeć, jak przemówić, słuchaj, zrób coś ze sobą? Ciężko mi jest w tym momencie powiedzieć. Przede wszystkim, no mówię, bo troszkę też byłem tutaj, mówię, jako dyżurny na ogrzewalni. Był taki okres, czy epizod w moim życiu przez kilka miesięcy. Mówię, no co, tutaj przede wszystkim rozmowa. Ale nieraz to jest tak jak walka z wiatrakami. Co niektóre osoby po prostu, to jest, mówię, no wiadomo, każdy chce jak najlepiej. Ja sam z własnego doświadczenia wiem, że można naprawdę bez tego alkoholu żyć. Naprawdę świat wygląda inaczej. Inaczej się myśli. Mówię, nieraz wiadomo, mamy też gorsze dni, mamy jakieś problemy, bo każdy w życiu ma jakiś problem, ale inaczej je potrafimy rozwiązać. No niestety alkohol, powiedzmy, jeszcze je pogłębia. No ale mówię, do niektórych ludzi jest ciężko dotrzeć. A jak pan pod tym sklepem, prosząc o pieniądze ludzi, słyszał, weź się za robotę, przestań pić, od tych, którzy nie chcieli pana wesprzeć, to trafiały te słowa do pana? Powiem szczerze, że ich nie przyjmowałem do siebie. A to, co mówiliśmy, albo to, co powiedzmy w myślach, to by musiał pan wypikać w tym momencie. Złorzeczył pan pod adresem tego, który panu pomógł. No tak. No. Ja byłem roszczeniowy, dlaczego mi nie dali? Ale agresywny pan nie był wobec Nie. Nie mam takiego charakteru.
Ja jestem z natury, jestem wrażliwym człowiekiem, co mnie też to gubiło. Może dlatego nie potrafiłem sobie poradzić ze swoimi problemami. Ja bardziej to, powiedzmy, emocjonalnie wszystko przeżywałem. Dlatego zawsze się śmiałem. Jest takie powiedzenie, że jak się ma miękkie serce, trzeba mieć twarde, tam gdzie plecy zmieniają swoją szlachetną nazwę. Ja po prostu jestem bardziej może uczuciowy. To mnie gubiło. Z zewnątrz może to wyglądać inaczej, bo to jak zawsze się mówi, zakładamy maski. To, że ja się uśmiecham, to nie świadczy, że w środku coś się nie dzieje ze mną, że nie toczę swojej jakiejś wewnętrznej wojny. Dlatego mówię, ja tutaj mogę zawsze porozmawiać i będę podkreślał to samo, co Pan wcześniej powiedział, jak rozmawiać z osobami uzależnionymi. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Trzeba wysłuchać ich problemów. Jeżeli oni oczywiście wyrażą zgodę na to, żeby się otworzyć przed danym człowiekiem, to jest wtedy szansa, żeby pomóc. Bo jeżeli się zamkną, to raczej, mówię, to jest taki, mówię, próżny trud. Bo jeżeli ktoś sam nie dojrzeje do takiej decyzji i nie poukłada sobie swojego życia, to mówię, nieraz naprawdę to jest, jak to mówią, na siłę się nikogo nie uszczęśliwi. Choć jest druga strona medalu. Wcale nie jest powiedziane, że ta osoba przemyśli, a wręcz przeciwnie, pójdzie dalej pić. Są przypadki, i to zresztą wszyscy o tym wiedzą, że osoby, które zdawało się już, że mają to za sobą, co niby alkoholikiem się zostaje do końca życia, ale powiedzmy, jakoś mówię inaczej, zaczęli myśleć, a tu się okazuje, że kończy się to śmiercią danej osoby. I takie przypadki też Pan I takie przypadki też są. I to mówię nawet znajomych tutaj, czy kolegów z ośrodka. Dostali mieszkanie i skończyli jak skończyli. Czyli życie musi dać w kość. To jest tylko moje zdanie. Można dawać szansę, ale nie wiem ile razy. Skoro ta osoba nie chce jej wykorzystać, to jest tak jak, mówię, wyciąga się do kogoś dłonię, on tą dłoń odtrąca. Dla mnie to jest taki, mówię, zaklęty krąg. Jest kilka osób, bo mówię, je poznałem, dlatego wiem, że tym osobom nie jest już się w stanie pomóc. To jest kwestia, mówię, że tak, wytrzymają miesiąc, troszkę się tutaj, mówię, zdrowotnie podreperują, później dostają pieniądze i już ich nie ma. Wracają po jakimś czasie z powrotem i to tak cyklicznie trwa. No to jest, no mówię, ja nie chcę wyrażać tu opinii wszystkich. Moja opinia jest taka, mówię, może błędna, nie twierdzę, że jest dobra. Ale to jest, mówię, to jest po prostu naprawdę próżny trud, bo to nie trafi się do takiej osoby. To jest osoba, tak jak to mówię, że to nie jest podatny grunt. Jest dużo osób, które może przemyślą, naprawdę przemyślą, mają te problemy, ale widać, że coś ze sobą robią, albo starają się co najmniej, żeby coś, mówię, zmienić w swoim życiu. Co nie jest powiedziane, że wrócą z powrotem do alkoholizmu, do picia. Bo to jest główna przyczyna. No większość tutaj to jest, no niestety. Tylko alkohol? No, są za też i każdym narkotyki. razem? I narkotyki? Narkotyki też się zdarzają. A zna Pan takie przypadki, kiedy ktoś po prostu traci dom, bo nie wiem, miał długi, ale nie miał żadnych uzależnień? Może zdrowie się posypało? Wcześniej pan właśnie coś takiego powiedział, bo ja mówię, nie możemy wszystkich traktować, mówię, czy wrzucać do jednego worka, albo wszyscy pod jedną kreską, bo jeżeli osoba bezdomna, to u nas panuje przeświadczenie, że to jest alkoholik. Bo to w większości, bo to się nie da ukryć. Każdy z nas jest inteligentny i wysłuchuje się nieraz, bo mówię, jako osoba bezdomna tego nie słyszałem i nie chciałem słyszeć. Powiedzmy teraz, jeżeli ja z nałogu wiadomo, że nie wyszedłem, bo nie wyjdę, ale jestem osobą niepijącą. Ja też inaczej patrzę, ja jestem nieraz między ludźmi i słyszę. Zresztą nasze wszystkie media, ewentualnie jakieś Facebooki, inne rzeczy tego typu. Mówię, to wiadomo, jakie są komentarze. Się czyta, no to przeważnie jest od razu osoba leżąca na ławce, to jest alkoholik. To samo jest z bezdomnością. Czy każdy, mimo nawet tych upadków, które zalicza,
po drodze zasługuje na szansę. Na pewno. Na pewno każdy z nas na szansę zasługuje. To nie można takiej osoby skreślać. Ja mówię, być może, jeśli chodzi o mnie, ja inaczej podchodzę do tych osób, bo sam to przechodziłem. Ja mam z własnego doświadczenia, z autopsji. Dlatego mówię, nie pomogą żadne terapie, ewentualnie terapeuci, którzy są po studiach i znają tylko teorię, nie mają praktyki. Dla mnie najlepszym terapeutą jest człowiek, który sam był uzależniony. On wie, co to znaczy, że po iluś latach może się też nawrócić to wszystko z powrotem, że są głody alkoholowe, bo ja nie twierdzę, że ja nie mam. Jestem osobą, która nie pije ponad rok czasu. A ja nie twierdzę, że przychodzi nieraz taki dzień, że czuję po prostu głód alkoholowy. Ewentualnie tak zwany, jak to mówią terapeuci, suchy kac. Ale staram się z tym walczyć. Jak? Zajmuję się jakąś konkretną rzeczą, jakąś pracą. Dlatego mówię, dużo mi dają kościółki. Bo mniej więcej kiedyś właśnie to było w zeszłym tygodniu. Był taki dzień, że poczułem, że coś jest ze mną nie tak. W środku wszystko się trzęsło, ja nie mogłem się na niczym skupić. Praca, nie wiem, świeże powietrze i może też, że ja potrafię panować nad swoimi emocjami. Wyznacza Pan sobie jakieś kolejne te cele w życiu? No i teraz jest ten moment, o którym nie powiem. Tak. Przede wszystkim mówię mieszkanie. Chyba dorosłem już do tego, że najwyższa pora opuścić ośrodek. Ale nie, że odcinam się całkowicie, bo to by był, tak jak mówiłem, błąd z mojej strony. Przywiązałem się tutaj do osób, w sumie są dla mnie jak rodzina. No, skłamałbym, gdybym powiedział inaczej. Mam dużo przyjaciół. Po prostu otoczyłem się osobami, którym zaufałem. Mogę porozmawiać o wszystkim. Mogę powiedzieć to, co mnie boli, to, co mnie gryzie, bo niestety w styczniu dosyć dużo spadło na moją głowę. Mówię, skupiło się wszystko, mówię, w jednym miesiącu. Brak funduszy, mieszkanie, jeszcze inne sprawy natury, powiedzmy, sercowej. To się tak na mnie skupiło, a że ja to dusiłem w sobie, to ja się w sumie sam niszczyłem od środka. Więc dobrze, że jest tu parę osób, z którymi naprawdę mogę szczerze porozmawiać i są dla mnie przyjaźni i pomocni. Mi to dużo dało ta rozmowa. Po prostu musiałem z siebie to wyrzucić komuś. Bo tak jak ja powiedziałem, przez to, że ja bardziej kieruję się sercem niż rozumem i mówię, jestem uczuciowy i emocjonalną osobą, ja sobie za często do głowy dobieram problemy innych ludzi. A niestety tak jest, że będąc tu na ogrzewalni jako jeden z dłużej, czy raczej na noclegowni, przepraszam, jako jeden z dłużej tutaj przebywających, no to wszyscy kierowali, mówię, swoje problemy do mnie. Bo ty już tutaj długo mieszkasz, to wiesz, jak załatwić, gdzie uderzyć, kogo poprosić. W pewnym momencie powiedziałem, basta. Ja mam swoje życie, mam swoje cele, mam też swoje problemy. Ja nie będę jeszcze waszych problemów sobie teraz, mówię, dodatkowo obciążał się waszymi problemami. Tylko dlatego, żeby ratować siebie. Tak, tak. Po prostu, no mówię, no trzeba rozgraniczyć niektóre, mówię, rzeczy. A z drugiej strony mówię, no to nie wiem, czy to było dla mnie jakby jakaś szkoła przed rozpoczęciem tutaj pracy. No bo jakby nie patrzył, jako instruktor tej praktycznej nauki zawodu będę miał pod sobą kilka osób. No niestety do każdej osoby trzeba podejść indywidualnie. I tu jest dylemat, czy być dobrym dla zarządu, stowarzyszenia, a dla chłopaków złym. Chyba że najlepiej to wypośrodkować. A pod jakim kątem byłby Pan zły dla zarządu, dla chłopaków dobry? No bo jeżeli będę chciał się przypodobać tutaj zarządowi, no to chłopaki mogą mieć do mnie pretensje. Chodzi coś tam,
Że będzie pan po prostu zgodnie z procedurami zgodnie z procedurami. Zachęcał do pracy, A ja do działania. ja nie mogę ich uprzedzić, bo niech lepiej będą mile zaskoczeni, bo czytając ten poradnik dla instruktora, tam jest kilka, mówię, jakby to powiedzieć, instruktor i kilka rodzajów instruktora. Powiedzmy, jak to jest fajny, taki śmieszny, turkusowy. Co pierwszy raz o czymś takim słyszę, że to jest instruktor, który stwarza rodzinną atmosferę. To dobrze? Raczej tak. Ja akurat ci panowie, którzy jeżdżą w tym momencie na kościółki, to ja ich dosyć długo znam. Także ja wiem, co oni potrafią, na co trzeba zwrócić uwagę. Kwestia jest teraz, kto przyjdzie ze świeżych. No i tu jest teraz podejście. No, trzeba taką osobę poznać dobrze. Ale ma pan, panie Zbyszku, teraz czym zająć głowę? No mam. W wolnych chwilach też mam czym zajmować głowę, bo wróciłem powiedzmy do takiego stanu, jeżeli chodzi o moje emocje i o moją osobę, jak sprzed śmierci żony. Nie twierdzę, że tryskam hura optymizmem, ale na pewno jestem bardziej wyciszony, bardziej stonowany, bardziej opanowany i wróciłem z powrotem do pisania, powiedzmy, to nie jest moja historia, spisywania na kartkę uczucia czy moich emocji, które są w danej chwili. Taki pamiętnik pan prowadzi. To nie jest pamiętnik, to na mediach społecznościowych sobie piszę. No wiadomo, że wcześniej jest to na kartce papieru spisywane. Moje przemyślenia nie twierdzę, bo nieraz korzystam, też się podpieram cytatami jakichś mądrzejszych ode mnie osób, ale te cytaty po prostu, jeżeli one pasują akurat w danej chwili do mojego stanu ducha, no to wtedy później je udostępniam. Wiadomo, pełne kultura, kto napisał i skąd wziąłem zdjęcie. Gdzieś jest z tyłu głowy myśl, może jednak jeszcze uda się założyć rodzinę? Na pewno. I więcej panu nie powiem. Zostawmy to w tym miejscu. To życzę panie Zbyszku, żeby się udało. No, może nie dziękować. Zobaczymy, co czas pokaże. Trzymam za pana kciuki i dziękuję w ogóle za tę rozmowę. Na pewno to nie jest proste i łatwe opowiadać o tak dramatycznych przeżyciach. Długo pan dojrzewał do tego, żeby nawet podczas takiej rozmowy mówić o tym? Ile to do tego stanu dochodziłem? Powiem szczerze, że może tak, na pewno więcej niż pół roku. Dojrzałem do tego, że faktycznie warto jest chyba mówić o naszych bolączkach. Bo nie warto się gryźć. Mówię, dlatego też jest miło zająć sobie czymś czas. Nawet ten wieczorny, kiedy zostaje się w pokoju w godzinach wieczornych. Mówię, jakiejś muzy, wtedy przychodzi natchnienie, można coś pomyśleć, coś napisać. Zająć się czymś naprawdę pożytecznym, żeby nie siedzieć i nie myśleć cały czas, nie bić się ze swoimi myślami. Z pana tej historii to, co ja dla siebie mogę też wziąć, to właśnie myślę, że też widzowie czy słuchacze, to, że ta samotność, te stany emocjonalne, ten brak przyjaciela, partnera, to może doprowadzić do tej pustki taką, w jakiej pan się też znajdował po śmierci żony. To jest, jakby to powiedzieć teraz fajnie, jak to niektórzy mówią, jak to zawsze mogę zacząć od tyłu, że nie ma definicji miłości, bo to jest skomplikowany proces, ale powiedzmy, mówię, zawsze jaka była, mówię, czego oczekuję ja bynajmniej od związku, a co miałem dane od Małgorzaty. Zaufanie, szczerość, lojalność i szacunek. Dążenie do czegoś wspólnie, nie tylko branie, dawanie też od siebie, próba zmiany siebie, rozmowy, jeszcze raz rozmowy. Bo życie nie jest usłane różami. Zdarzają się trudne dni, zaczynają się nawarstwiać problemy.
Wtedy się siada i rozmawia. Bo jeżeli będziemy milczeć, żona pójdzie do jednego pokoju, ja będę siedział przed telewizorem w drugim pokoju, to nie jest rozwiązanie. I właśnie trafiłem na taką osobę. To była osoba, ja zawsze się śmiałem, że my mamy taką spółkę dwuosobową. Do czegoś mamy wspólnie wytyczony cel i do tego celu dążymy. I wspieramy się nawzajem. Dla mnie to jest związek, bo jest potrzebna, jest osoba potrzebna. Trzeba mieć dla kogo żyć. Jeżeli tą osobę się darzy uczuciem, to mówię, byle też nie przesadzić. Dla mnie dużo znaczy tak, przede wszystkim jeżeli można do kogoś wrócić, można się przytulić, pocałować. Wiem, że mam do kogo wracać, mam się z kim rano witać i z kim wieczorem żegnać. I wiem, jestem świadom tego, że nawet przychodzę do domu, a ta osoba będzie za jakieś 10 minut, pół godziny albo dłużej, ale wiem, że będzie. To jest ten świadomość, że ta osoba będzie. To dużo znaczy. I mi się taka, mówię, kobieta trafiła. Ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o mnie, ja nie nadaję się do tych czasów. Ja się zawsze śmieję tutaj z kolegą z tego samego rocznika, że jesteśmy edycją limitowaną. Ponoć kobiety nie lubią romantyków. Ja mam romantyczną duszę. I nie będę się zmieniał. Ja chcę być, dlatego też między innymi tutaj doszedłem do takiego wniosku. Ja nie będę się zmieniał dla ogółu. Ja wolę zostać sobą. Bo to będzie wbrew moim przekonaniom i nie będę nawet miał do siebie szacunku. Jestem taki, jaki jestem. Jeżeli komuś się nie podobam, trudno. Trzeba po prostu do tego się przyzwyczaić. Ja już na to nie zwracam uwagi, bo ja mówię, ja myślę o sobie. O swoim życiu. Ile mogę, staram się pomóc innym osobom, ale przede wszystkim mówię, swoją osobę stawiam na pierwszym miejscu. To ja mam być zadowolony i mam być szczęśliwy, że wychodzę do ludzi i na ludzi. I na prostą. I na prostą. Dziękuję panie Zbyszku. Dziękuję panie Piotrze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Cześć, jestem Ewa, jestem patronką kanału Czaban robi Raban. Pamiętajcie, you never walk alone, nigdy nie będziesz sam, nigdy nie będziesz sama. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi Raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Ewelina Platek, Sławek Stocki, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech, Manuela Prekiel, Magdalena Falkowska, Agata Kęsy, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Paweł Trzciński, Piotr Matecki, Krzysztof Pajak, Dariusz Szary, Katarzyna Skakki, Stanisław Choeft, Michał Grech,
Anna Kulikowska, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Jerzy Iwaniuk, Irmina Jakoniuk, Urszula Kołodziejczak, Joanna Kompa, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan Abdullah, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłuszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Adam Myk, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Beata Sójka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Krzysztof Dziedzic, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Marcin Pankał, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szephert, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Babral, Karolina Górecka, Tomasz Białecki, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Tomasz Barczak, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach Buy Coffee i Subpi.pl wsparli mnie Tomasz Mańkowski, Lesław Kostulski, Janina Falkowska, Sławomir Grabowski, Sebastian Cieśla, Grzela, Hal Kry, Ewa Mendoza, Łucja Kamińska, Grzegorz Sakowicz, Aleksandra Błońska, Jarek Wójtowicz, Jolanta Tomczak, Magdalena Poremska, Gabriela Wiktorowicz i Małgorzata Sajkiewicz-Kręt. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban.
Do usłyszenia i do zobaczenia.